And that is it. That's all I have for you here in the pre-show, which of course means that Gamescom Opening Night Live is now mere seconds away from starting. Thank you so much for hanging out with me here on my incredibly cozy couch. Jakiś syn Billa Gatesa? Kurde, ciekawe. Dobra. Oglądamy pokaz Geoffa. Ile on ma trwać? Godzinę? Dwie? Nie krytyk. Tak, dziecko nekrytyka krytyka. Please welcome your host, the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. Hello, Germany, and hello, everyone watching live around the world. I am Jeff Keighley, and welcome to the world's biggest in-person video game event, Gamescom 2023. Tak się zgadza, jesteśmy na żywo. Now, this right here is kind of like the opening ceremonies for Gamescom. It's a preview of this year's most anticipated games. We call it Opening Night Live. And over the next 2 hours, you'll get exclusive new looks at titles like Call of Duty Modern Warfare 3, Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage, and Mortal Kombat 1. Chyba tylko Alan mnie we're gonna interesuje. kick things off Żeby się rozczarować. with the first new franchise in more than 2 decades from a legendary game studio. And to help us step into the vast world of Starfield, please join me in welcoming the composer of the game, Inan Zur, for a very special performance. Maestro. Muzyka z Halo. Tylko przerobiona. Kazali mu zrób to jak w Halo, tylko nie odgapiaj. To jest muzyka z Halo. Tylko zamienił akordy miejscami. I zaraz będzie to zaraz zobaczycie, to samo, tylko ten. Jakie piękne. Ciekawe, czy będą ten karzełki z fikołkami za chwilę, nie? I żeby na kucyku wjechał jeden i żonglował. Jest, ale byłoby fajnie. Coś jeszcze bym chciał, żeby tam było. Klauny. Klauny są spoko. Czekaj, że mój tak się jara Starfieldem. Przecież tym się każdy będzie jarał. Za ile? Za niecałe 2 tygodnie, że będzie szaleństwo. To będzie memiczna gra i tak dalej. To jest hit roku, no spójrzmy prawdzie w oczy. Nie wiem, co by musieli spierdzielić, żeby to inaczej poszło. Czemu się nie jaram? I no jest spoko, tak? A mam inną grę, która nigdy nie wyjdzie, tak? Lepiej się jarać w nieskończoność niż doczekać się premiery. Pa. To jest taka grafika będzie, tak? Bo już inaczej nie pokazują jakichś prerenderowanych, tylko... Nie, Boże. To AI przy tą muzykę, nie? Jest jakiś Rocketman? Nie. Tak, tylko Rocketman Place, dobra, sorry, teraz widzę.
To jest trailer, który oglądasz na telewizji śniadaniowej, nie? Odpalasz sobie telewizję śniadaniową, tam jakaś pani mówi, że no a teraz po wywiadzie z patostreamerem czas na blok reklamowy i leci pas Starfield i zamawiasz, czyż ten imprint, tak? Tam ci między klatkami się wyświetla przyrodzenie, coś tam i numer telefonu i dzwonisz i zamawiasz grę w Mediamarkcie. Kanoniczne chińskie bajki ze Starfielda. Widziałem dużo wycieków ze Starfielda. Jeden gość chyba wrzuca non-stop wszystko. No to pokazali. Starfield, september 6, ale jak zapłacisz 200 zł więcej, czy 400 zł więcej, pograsz pierwszego. Warto, moim zdaniem. Starfield is ever so close, and thank you so much for that spectacular performance. Really appreciate you coming all the way for this. Ciekawe, kogo zabija tej misji łysy, nie? Kurde. It's true. In just over a week, fans will start to play Starfield in early access on Xbox and PC. Well, I've been lucky enough to start playing it. Don't be jealous. Wszyscy grają, Polacy już nawet grają. I'm not allowed to say anything about it. Yes, exactly. All right. Well, guys. Okay. Thank you very much. Thank you very much, guys. Myślałem, że to gość, który zabił tego Johna Lennona. Disappointed. They're disappointed. A to faktycznie jakiś event był. Hej. This is such a special night for so many developers, and it's really disappointing to see someone act that way. But we're going to move right on with the show. We've got a lot of great games to show you. Co on tam gadał? Sorry, nie zwróciłem uwagi. Really, it just so mieliśmy najciekawsze sad wydarzenie. to me to see something like that happen. Tonight we're here to celebrate games and this community and how much they mean to us. So, without further ado, gościa I want teraz to move right on zabiją with the tam. show because we got a lot to show you. And the good news, Gamescom, is we have someone very special here who can be here to talk about Starfield. Please join me in welcoming to Opening Night Live in Gamescom for the first time ever, one of our industry's greatest creators, the director and executive producer of Bethesda Game Studios. That's right, Todd Howard, everybody. Ciekawe, czego hibernują między tymi wywiadami i wyciągają go tylko na takie eventy? Czy jeszcze ma jakieś życie? Super pytanie to jest. Czy jest jakoś kriogenicznie? Todd, thank you so much for coming all this way to Gamescom. We have a lot to talk about with Starfield, but first of all, is this true? This is your first ever time at Gamescom? This is my first Gamescom, and you were right. You said how great the crowd is here, and it really... and just all the fans that come here for the biggest convention in gaming to celebrate games. And I figured, it is our first new franchise in over 25 years. So if I was going to come, it's for Starfield. Well, we all welcome you to Gamescom in Germany, and we're all very excited to step into this new world, Starfield, and the next week, early access. Set up for people, why did you want to make this game, Starfield? Why did you want to create Jak to jest napisać like bestseller? A lot of gamers out there, we have dreamt of a game where we look to the skies and we can blast off into space and explore. We love to make games where we can explore these worlds. We've done Masz like taką grę, nazywa się No Man's and Sky. the Fallout series, but we wanted to do something brand new where you could explore with complete freedom in the galaxy. It's a game we've always wanted to play that we think a lot of people wanted to play as well. It's kind of Niech ktoś mu wyśle linka. Kupię mu klucz do tego. I wish I could talk about it, but do No Man's it's quite Sky'a. an experience, and I know everyone here is very excited to jump in soon. You did bring some stuff to Gamescom to show to fans. I know there's a theater. Tell us, I know you've been, sharing a little bit about the game, but I know there's Może stracił obywatelstwo, do tego przyjechał? What did you bring here? Strasznie smutny jest. Yeah, it's really cool. We've Cool. built a 300 Mówi cool, jakby mu zastrzelili rodzinę. where we're actually showing the beginning of the game, and you start out as a miner and you touch this artifact that affects you in some way, where you see a bit into space-time, and then you get to create your own character. Our games are about creating and being whoever you want, and then you're off on adventure. Yes, let's talk a little bit about this adventure. I know, people have been wondering kind of Może się z żoną pokłócił i powiedziała, żeby wypierdzielał, jak nie odwoła swoich słów. I saw even someone on the internet this week created you, I think. Did you see that? Someone tweeted out a picture. They had somehow figured out. I see a lot of things on the internet. I don't know. Co taki? Jemu się nie podoba w tych Niemczech. Pewnie jego ojciec tutaj był wcześniej, 80 lat temu. Ma złe skojarzenia, coś takiego pewnie jest.
Well, you jump off, you're joining Constellation, which are the last kind of group of space explorers like NASA meets Indiana Jones searching for these artifacts, but the story goes a lot of places. The game has a lot of surprises that we haven't talked about. I don't want to spoil them here, but really happy with how the story turned out. Zatrzymali go na granicy między wschodnim a zachodnim Berlinem. It's such an epic experience, and you and your team have done so much for this industry, and the fact that you guys have worked through COVID building this and coming on the other end, we're so excited for everyone to get a chance to play it. So thank you for all you've done for our industry, Todd. Everyone, Todd Howard. Thank you. Can't wait for you to play the game. Thanks so much, Todd. Really appreciate it. Może jest zły za Microsoft? Na Xboxa Series tonight is S? largely focused on announced games, but we do have a few surprises along the way. And next, it's time for the global reveal of the third installment in a franchise that is very familiar to Gamescom fans. Half-Life. Here we go. Czekaj, ptaki. Gra z ptakami. Czekaj, nie, chińskie. Boże, moment, sorry, już myślałem jakoś fajne. Nie wiem, co to jest. Powiem tak, nie chcę na razie. Jezu, przecież to jest to jest, jak to się nazywa, Little Nightmares 3. Tylko dali maski im teraz, żeby... Tak, dokładnie, Majrolo, sorry, rozkminiłeś. To jest Little... to było... Dwójkę chyba nie grałem. Foreboding music. Dziecko z in vitro goni ostatnią parę, która jeszcze go nie miała. No fajne. That's right, Little Nightmares 3! And joining me now are Corley and Lucas from Bandai Namco to tell us more. Lucas, thank you so much. It's great to have you back here at Gamescom to announce another Little Nightmares. Thank you, Jeff. Yeah, it's really great to be back. We're very excited to announce Little Nightmares 3 tonight. The franchise has a long history with the show. I mean, that's where we announced the first Makita pyta, czy Hearthstone działa od strzała na jedno się ubraniu. Niby tak. To jest długi temat, pogadamy później, dobra? Bardzo chętnie. We appreciate you bringing us this news. It looks incredible. Corley, I see we saw two characters in that reveal trailer. Can you tell us a bit more about them? Yeah, sure. Hi, Jeff. Nie ciebie pytam. Present you Little Nightmares 3. Czekaj, dobrze są te napisy. Happy to be here presenting. So yeah, as you have seen, we have two characters, but now you have two players as well. So you will be able to play both in single player or online co-op if you want, and face your childhood fears with a friend. Now, I saw a lot of cool new places in the trailer. Can you tell us a bit about sort of the setting for these two characters? Yeah, so our two new characters are Low and Alone. They are trapped in a place that we call the Spiral. It's a cluster of disturbing places, and they will have to work together, survive in a world full of dangerous threats and full of delusions. And they will also have to find a way out of the nowhere. So yeah, I can't wait to have you put your hands on the game in 2024. Excellent. We don't have to wait too long. 2024. Lucas, I know that's not all because you're kind of expanding the Little Nightmares world with something more. Tell us a bit about that tonight. Yes, we have one more surprise. So in addition to revealing Little Nightmares 3, I'm very excited to announce our first podcast series. It is called The Sounds of Nightmares, and it's an original story. It's composed of 6 episodes, and we are releasing the first 2 episodes tonight. So you can go on our website, thesoundsofnightmares.com, to check it out, and we hope that our fans are going to enjoy it. On ma spojrzenie jak Dawid Duchowny z Zulandera. Takie mam wrażenie, nie wiem czemu, pewnie się mylę. Mniejsza z tym. Next, it is rare when a new studio reveals footage that takes over the internet that happened back in 2020 with the reveal of Black Myth Wukong from Game Science in China. Based on the classic 16th century Chinese novel Journey to the West, here is a brand new look at the gameplay of this incredible action RPG.
Czy jakaś moda na podcasty? Tak, ale już mija i są to typowy marketing jest typowy, spóźnia się o 5 lat chyba. Nawet Nvidia. Czy to jest Ujgur? Ciekawe, czy będzie jakiś miś, puchatek, coś takiego, nie wiem. Ciekawe jak śpiewa, bo struny głosowe no przydadzą się, tak? Może wydawać z różnych miejsc. Oni tam mają tygrysy w Chinach chyba, nie? Teraz nie lubimy mieczy, teraz Miyazaki zrobił roboty, więc teraz roboty są naszymi nowymi przyjaciółmi, więc się nie jaramy tym. Chciałbyś? Cieszyłbym się z Ghost of Tsushima, tak! O, to Ghost of Tsukushima bardzo fajny. Nie wiem, czemu się tym ludzie jarali, powiem szczerze. Wygląda jak typowy Souls-like z generatora. Że chiński God of War, to jest bardziej chińskie Dark Soulsy, nie? A mogę się mylić. Że wygląda uroczo, bo grafika nie wyglądała. A, okej, to jest bitrate niski. Ale to było z 5 lat temu, jak to pokazali, nie? Wtedy... Co? Hej, Shenua. Okej. Dobra, coś nowego, moment. Jezu, in vitro jakieś sekundy, co znowu? Klonują Master Chiefy, tak? Nie, moment. Czekaj. Quake Remake. Stroga robią, nie. Bo nie klonują tam. Quake 5, nie? Tylko po co klonują? No to może być wszystko w tym momencie. Że Gearsy? Jezu, chimery to są chyba z tego, z Resistance Fall of Man? Czekaj. Tak, no właśnie Exus. Kurczę, teraz zobacz. Tylko to nie jest... Jezu, nie, dobra, podłoga zabija 3. Dobra, nie grałem w King Flory. Dobra, fajnie, dobra. Za takie deptanie nadziei. Ani Quake, ani Resistance, dobra, sio. Pa. To jest jakiś strategia. Tak, dokładnie. Ta cała, co się buduje farmę i za 2 godziny masz 2 epoki do przodu. Nie podobało mi się nigdy. Trebuszy. Na padzie. Wciśnie się ten guzik i wszystkie jednostki z mapy atakują. Tak, ja teraz w StarCrafcie. Ciekawe, czy to mój internet. Spokojnie. Nie, internet u mnie chodzi, no to... Tuba pewnie tak działa.
Mamy jakieś 5 sekund opóźnienia, więc kurde, jak co nie spoilujcie co będzie. Ej, Microsoft dba o swoją konsolę, niebywałe. O nie. What a great surprise! Age of Empires 4 Anniversary Edition, an award-winning game on PC, is now available on Xbox consoles today. That's right. Nikt tego nie chciał. Next up, we have something extremely special for you. We have one of the most iconic filmmakers of all time in the house. The director behind the legendary films such as 300, Man of Steel, and Army of the Dead. He's come all the way to Gamescom Hollywood do to talk domu. about his new film, Scenarzyści skończyli strajkować? December 22nd. Gamescom, please give a warm welcome to the one and only Zack Snyder. Co, Wolfszansy, zaraz zobaczę. Co? Oh yeah! Zach, I know you Ale have co to come a jest? bit of a ways to get here to Germany. Thanks for coming to Gamescom. Thanks for having me out, Jeff, and thanks Gamescom. How you guys doing? This is awesome. Wow, what a great crowd. Ciekawe w jakiej będzie tej, It's insane. w jakich proporcjach ekranu będzie ten, cokolwiek tam robi Snyder. Now, great to have you here. I know you've been a gamer for your whole life. Yeah, I've been a gamer, Może vertical? and I love the idea of coming to Gamescom. Was like that blew my mind, and so we were like, yeah, let's go check them out. And I thought I'd come over here, and this would be a great opportunity to talk about my new project, Rebel Moon. Maybe show you guys something. I don't know. Yeah, maybe the world premiere of the trailer, which is coming up in just a second. Yeah, just moments away. Okay, well, let's kind of Gościu daje, że się ubiera w lumpeksach, ale pewnie gardzi wszystkimi. Pewnie koszula kosztowała $1000, bez jakaś designerska i ten. Jakieś dzieci w Ameryce Południowej mu ją dziargały. And also I was a huge fan of this adult illustrated fantasy magazine called Heavy Metal. And I was everything in there. Jest duchowy spadkobierca, nazywa się tam Seks, Roboty i coś tam. How crazy it was and the worlds that it introduced me to. And so I thought, this is a chance. And my awesome partners at Netflix were like, go do it. And so I got a chance to make this movie. And you've got quite the cast, and I know Anthony Hopkins. Yeah, Hopkins plays this robot, amazing robot, and it's an insane ensemble. And of course, co on ma w tej kieszeni? 3 długopisy w ogóle? Ty zobaczcie. W kieszonce na koszuli ma 3 długopisy. Są okulary? Są długopisy. Than just the films, and part of the reason we wanted to have you here at Gamescom is I know you're kind of expanding on the films with a whole universe of things that are going to be, narratively linked to what you're doing with the movies. Tell us a bit about what's in store. Yeah, we're also super excited to reveal that we're making a video game. Jakieś duże i drogie. And the game we're developing with Super Evil Megacorp, and it'll expand the Rebel Moon universe. It takes place like right after the events of tak, pewnie Vipe'a jeszcze ma. And it really is I've been talking with those guys and really interacting with them. The ideas they have and the way the game's going to expand the universe is just unbelievable, and I'm super excited about it. You'll be able to pick your rebel and then go on missions, and it's like 1 and 2 players in a co-op, yeah, and it's crazy. But we're just starting to talk about a bunch of other crazy ideas inside the game, so it's really fun, and that's coming. Nic nie rozumiem, co mówią. All right, well, we love it. The films, the game, and more. But let's roll it back to the movie, because we are going to get a first look now at this incredible film, part 1 and part 2, right? Yep. So this little trailer we put together, a little tease of the universe. So I hope you guys enjoy it. I can't wait for you to check it out right now. Let's check it out. The world premiere of the trailer for Rebel Moon. Zack Snyder, everybody. Thanks, guys. Ciekawe. Ulubiony twórca internetowy. Czy tam właściwie streamingowy. Nie wiem, czy to będzie zbyt głębokie. Ty, to nie jest Anthony Hopkins? Sekundę.
Za dużo oglądałem Westworldu, żeby się ten... A mówił, że on będzie, tak? Nie słuchałem, sorry, okej. Kurde, to nie zabłysnąłem, myślałem, że po jednej nutce, po jednym... Loyalty to a king I cannot serve, and love for a child. Fundacja mi się podobała, nie chcę drugiej takiej też. What do you think they want? Dialogi sztuczne, to AI pisze te dialogi. Co chcą? Wszystko, nic. No, wybierz. Z mundury Hugo Bossa. To na stówę sztuczna inteligencja zrobiła. To nie jest ta laska, która grała królową tych Borgów? A jak nie to ten... To może być wszystko. Ten gość, co wszedł na scenę teraz? Hold on. I don't want no trouble. We're not here to bring any. Te teksty są tak sztampowe. Nie chcę kłopotu. Jeszcze brakuje tylko, że nie, you can't handle the truth. To może być wszystko, po prostu. To jest totalny światy pisane przez sztuczną inteligencję. A king is a man, and a man can fail. But a myth is indestructible. Tak, let's do this, dokładnie. The time has come for all that you love. Protect each other. We show them no mercy. Who among you is willing to die for what you believe? To jest dosłownie tekst z jego filmu, który się nazywał Sucker Punch. Tam było, że jeśli w nic nie wierzysz, to jak masz coś osiągnąć takiego? A tu jest coś tam, wierzysz. Ktoś to na stówę wrzucił te filmy do AI i mu teraz generuje ten jakiś algorytm. Zack Snyder, Kurt, tylko na Netflixie i na stronie pirackiej. That looks insane. I cannot wait to play that game. All right, well, now we're going to move on to something that is very long awaited because sometimes good things do come to those who Star wait. Citizen. Robert pojechał na Gamescom, czekaj. An update on Crimson Desert, A Jezu, co to jest? open world action adventure from Pearl Abyss in South Korea. Well, that To changes jest tonight because the team zapłacone has także. prepared a very special gameplay update trailer to share with the Dobra, world kto na to czekał? first. Powiedzcie, że ten. Enjoy. To jest coś, co wiedzą ludzie, którzy mu dali pieniądze o tym. Czekaj, perłowa, ten... To nie jest polski, nie? No. Ojej, czy coś nas ominęło? Czekaliście na to? Wygląda spoko, bo tam się animacja kopnięcia, woda jest ładna. To jest RPG od Black Desert. Ojej. I na to dużo osób czekało, tak? Wygląda spoko. W sumie najlepiej z tego, co pokazali dzisiaj. Jest kucyk, jest trawa, jest wszystkim jest chłodna. Tak, konik ładnie biega. Podobały mi się te skały jakieś wapienne, co to jest. Dziwne, że nie w Krakowie takie coś się zalało, to... Jest owce, patrz jakie super owce. Owce są spoko. Jest Jennifer, tylko że trochę ten... Tylko że na modach. Przez fana tego. To jest Wiedźmin, kurde. Z GTA, dobra. Jest przemalowanie konia. Okej.
Jest Giant Enemy Crab. Super. To nikt nie pamięta. Chyba głaskanie psa. Pa, nawet w ogóle jakiś giga głaskanie. Czekaj, czy on sobie zrobił z tego psa czapkę? Moment. Koreańczycy nie rozumieją tego. Dali głaskanie, ale potem można go było zjeść. Damy to dla Europejczyka, ale... Jest asasyn, no. Wygląda spoko. Ty patrzcie, co z tym koniem się dzieje. Jezu, driftowanie koniem. Widzieliście jak wszedł w zakręt? Wygląda... Jest skok na spadochronie, bo to tam jest pub popularny pewnie nadal, więc... Crimson Desert, tak? Może będzie demo, chociaż się sprawdzi. Smoki ze Skyrima są. Ciekawe, czy zboże mu się kosi jak tym mieczem, czy... Jak w Zeldzie. Nadprzestrzeń jest. Dlaczego to jeszcze brak? Czego jeszcze nie było? Jeszcze metro, którego nie było w Cyberpunku i... Hey, what's up, Gamescom? It's Ice-T. Jezu. Jezu, Hołdys będzie... Jak Hołdys nie zapowie polskiej gry. It launches September 21st. Here's a world premiere first look. Okay, so here's the deal. The components are kept in high security cooling containers somewhere in the storage yard. The clock starts ticking as soon as the components are to masz lis. So you need to haul ass to get them to the transport. Take too long and they'll start to degrade and lose value. Now, do what you need to do to get ready. Jak coś, ja paydayowy nie jestem. A ładnie. Chodzi się, ma się broń, nie? Wózki widmowe, ciekawe, czy można jeździć. Jeden nóż zabija człowieka. Jak w życiu. Pewnie zakażenia dostaje i jest wstrząs septyczny i tyle. Payday to nie jest jakaś drama rodzinna, że bracia się pokłócili, jeden zrobił potem tego... tą grę, co się tam zjeżdża windą w dół i też próbuje przeżyć z kolegami i... Że drama rodzinna, no właśnie. Czy Payday ma fabułę? Nie znam się, nie ominęło mnie to. Jest na PS5. Bagdad, co to za gra jest? Fajne ptaki. كم مضى منذ رحيلك عن أعوام لا أذكر مقدارها. Ubisoft. كنت أعرف دائما أنني سأعود يوما ما. Ciekawe, czy będzie polska wersja z jakimś znanym aktorem. Ale nie, Ubisoft już olał dawno, chyba nie ma polskiego oddziału nawet. Jezu, dywany są. Super. Dywany, jakieś ten naczynia. Timelapse był. Skomplikowane mechanizmy. Patrz. Potrzebujecie podpisów, czy wyłączyć? Swoją drogą, pytałem się was. Okej, zostawię na razie. Siekierę zrobił. Basim, fajne imię w sumie.
Wiesz, szczerze wygląda gorzej niż na poprzednich zwiastunach, ale wygląda jakby to było już faktycznie z gameplayu, więc spoko. No tak, historia jest taka, to miało być DLC do tego ostatniego asasyna z wikingami, ale tam Ubisoft teraz ma wojnę domową i zrobili z tego prawdziwą grę. Jeśli coś mówię źle, to poprawcie mnie oczywiście. Super kopuła w ogóle. Oktober 5. Nie wpisałem na listę, chyba trzeba wpisać. Oktober, czyli jak trzeba będzie przejść tego Starfielda szybko. Assassin's Creed Mirage, which marks a return to the Middle East for the series, offering an immersive and authentic experience featuring full Arabic voice acting, as you saw in that trailer. You can be transported to 9th century Baghdad when the game launches on October 5th. Big month in Mahomet był już w XVII wieku, nie? Now I would like to introduce you to our co-host tonight for O&L. Nie mogłem jeszcze obrazić Mahometa. Spryciarze. Kto? Co? Czekaj, Jasper? Nie, Thank you, Jeff. Jasper. Thanks for having me. And hello, everyone. I'm so excited to be with all the Ciocia z fans Niemiec, here co at jest grane? Gamescom this year. And I have GNU to nie jest generacja, nie jest to oprogramowanie, które lubi right here at Gamescom. GNU Linux? Czekaj. A VII wiek to był Mahomet. Czyli będzie można obrazić muzułmanów. Jezu, super, dzięki. Just go to Gamescom now to discover what the world's gaming industry has in store for you. And if you're ready To jest babka ze sklepu, to tak? your favorite games, Czekaj. then visit now.gamescom.com. Dobra, Jezu, nie, to jest jak ta baba z tych, co była zawsze z Klaudiuszem w telezakupach. Ta Ślązaczka, nie pamiętam jak się nazywała nigdy. To jest to samo, tylko dla Niemców. Ona się męczy, nie? Andzia z Bercika, dziękuję Dunowski. You can also enjoy all-day coverage. Czujesz jak w przedszkolu. And tune in to Gamescom Studios broadcast by IGN on Twitch or YouTube. Just join the conversation by using the hashtag Gamescom 2023 online. Plus, there will be more announcements from the largest indie area in the world in the Gamescom Awesome Indie Studios show tomorrow at 8 p.m. And later this week, tune in to the Gamescom Studios broadcast and check out the Gamescom Cosplay Awards live from Cologne, Germany on Sunday at 3 p.m. I highly recommend it. Ciekawe, czy Joe ją wypchnie jakimś kijem, czy co? Fajnie się buja z lewej do prawej, nie? Tak rytmicznie. Back to you, Jeff. Thank you, Jasmine. Jezu, Jeff z kolegami już. And now I'm joined by the one and only Harada-san, Mentok w końcu. the creator of Tekken, and Michael, the producer of Tekken. Jezu, 20 lat temu się tak jarał. Japan to deliver something special to Gamescom. What do we got, Harada? Jakaś Yakuza, Jezu. 普段最近はずっとバトルシステムの話ばっかりしてるので、今日は皆さんのために、全く新しいモードの情報を持ってきました。Tak, Kojima. So up until now we've been mostly showing off the battle mechanics and new gameplay, but today we have an all new mode to show you today. はい、ですね、鉄拳はもちろん今回も、三島サーガを描いた、鉄拳のキャラクターの壮大なストーリーモードはあるんですけども、それ以外にですね、もう特に欧米では、失われてしまったアーケード体験の、ストーリーが体験できる、プレイヤー中心のですね、ストーリーモードっていうのを、最新の AI ラーニングシステムを使って、すごい臨場感のあるベテランからニューカマーまで楽しめるような、Wyczekać ile godzinę, dwie i fajrać na resztę roku. Do grudnia chyba. Tekken 8 will have the story mode covering the Mishima storyline and the arc that the players expect up until now. But this brand new mode is kind of the story that focuses on you as a player, and it covers the arcade scene, which is a classical atmosphere that people our generation actually got to experience firsthand, but maybe some of the newer gamers out there haven't. So this will cover that. As you progress through that storyline, you'll experience some all-new gameplay that actually has some AI kind of infused learning aspects to it, and it's really exciting. Pojawiło, mamy to. You'll enjoy it.
All right, well, let's take a look at the brand new trailer for Tekken 8. Thanks, guys. Straszny, to jest ten etap, kiedy już... Going somewhere? Yes! Znaczy, jak ktoś się te 30 lat jara tą samą grą, to jest spoko oczywiście, ale Boże... Dobrze, że nie pokazują gameplayu, bo można by nie odróżnić od poprzedniej części. Czy ktoś się jara? Dla kogoś to robią, tak? Chyba realnie popularność jest duża tych gier. Jak wyszedł Street Fighter 6, no to zadowoleni. Tutaj pewnie jakieś ortodoksy, to żeby ich wkurzyć. Aha, dobra. Czyli teraz masz symulator arcade, to co mówił. W sensie salonu gier. Lama. Albo alpaka, nie odróżniam ich. Takie coś było już w Virtua Fighterze 4. Więc najgorsze, że właśnie nawet to nie jest nowe. To jest jaka fajna ryba. Ja nie wiem ryby. Ogniwo, to jakiś symbol. Jezu, jakie to było dobre. Ha? Dalej, Polsko, zrzuć kajdany 8. To byłoby super. Januar, dobra, na szczęście szybko nie wychodzi. Fajny silnik. I są 3 edycje. I można dostać awatarek. Co za rak. Dobra. Tekken 8 coming in January 2024. All right, I'm now joined by Shelby Carlton and Dave Swenson from Sledgehammer because on November 10th, Call of Duty Modern Warfare 3 arrives, and today you guys are going to be the first audience in the world to see some raw, real gameplay from the campaign. Dave, Shelby, welcome to Gamescom. What can you tell us about Modern Warfare 3, Dave? Well, first of all, Jeff, it is awesome to be here. Modern Warfare 3 this year is the complete package. We're shipping 16 multiplayer maps, all from the original Modern Warfare 2. These maps have been modernized with new gameplay and features. Modernized, bo Modern Warfare, ale super. This is our largest zombies, yeah. Powiedział ja, to z Niemiec? This is our largest zombies offering ever, and for the first time it's set in the Modern Warfare universe. And of course, this year we are bringing a huge innovation to the Call of Duty campaign. Yes, let's talk a bit about the campaign, Shelby. Makarov, I know, is going to factor into this. See him over there. Tell us a bit about what is the storyline. What can we expect from the campaign? Yeah, so for the first time for Call of Duty this year, we're doing a direct sequel. You know, Modern Warfare 2, they asked a lot of interesting questions in their story, and Sledgehammer Games is so excited to work with Infinity Ward on the campaign to answer some of those questions and to bring you Modern Warfare 3. And one of those answers, he's standing right behind you. Yeah. He is Makarov. He is our infamous antagonist. He is cold, he is calculated, and he is trying to bring the world to the brink of war, but not if Task Force 141 has anything to say about it. So we are just so excited to get this campaign into the players' hands. Dobrze, że oni się dobrze bawią, Jezu. Cieszę się ich radością. But first, Dave, I want to talk about something new you're doing, open combat missions. What are those? So Call of Duty is known for epic cinematic stories, as Shelby talked about. And this year in Modern Warfare 3, we're introducing a new innovation to the Call of Duty campaign that's going to allow players to interact with that story like never before. We call them open combat missions. To co było w jedynce? Open combat missions are player directed. They allow the audience to play the game the way they want to play it. So if you're like me and you like stealth, you can go in quiet, you can equip, suppress weapons, complete all the objectives without the enemies ever knowing you were there. But if you want to go in loud, you can strap on armor plates, you can go and hit the enemy head on, and open combat missions will support it.
You can leverage vehicles. Tak, w Battlefieldzie. Tacticals, lethals. You can even use your favorite kill streaks in campaign. Now, open combat missions are really important to our campaign Przynajmniej jest story, pokazany and they're going to gameplay, work tak? seamlessly Więc... with those epic cinematic missions that Call of Duty fans know and love. And tonight, we want to show you an exclusive first look at one of these epic cinematic missions. Okay, set it up for us, Shelby. What are we going to see? This is the start of the game almost, right? Yeah, so this is a sneak peek of the very first level of Modern Warfare 3. This is called Operation 627. All right, check it out. Here you go. Call of Duty at Gamescom first. Thanks, guys. Sorry, mam wodę, mogę sobie coś wziąć takiego... Jezu, jak w tym, w MGS-ie. I wystrzelą małego ludzika w małej łodzi podwodnej. To jest na stówę nawiązanie, pa. Zatrudnili gościa od shaderów wody, ładnie wygląda. Thank you guys, Call of Duty. Jakiś przekaz podprogowy leci w ogóle. Kurde no, MGS remake. Alpha team clear. Heading to surface. All teams, eyes on target. Phase 1 complete. Charlie copies. We're set. Roger that. Moving to phase 2. Jest jakiś zamek w ogóle. Ty, dobre skojarzenie. Faktycznie Niemcom pokazują, bo są, że każdym zubotem. Rewelacja. Niemcy mi się cieszą. Ojej, taka łódź, jaką mieliśmy podczas II wojny. Operacja 69. Co mi dali? No. Gdzie jest może Kostowskie? Jezu, nie mam pojęcia. Mam komórkę, sprawdzę mi tam środek. Kostowskie. Kostowskie może? Sorry, poruszałem myszką, żeby mi komputer nie wygasił się. Koło Kostowa. Kostów to jest? Kostowo? Taki właśnie... Moja sąsiadka narzeka, że nie ma w kamienicy windy. I właśnie jakby i takie coś zamontować. Pokażę jej tą grę. Kurde, żeby tak sobie wjeżdżała. Żal jej strasznie. Kosowo jest. Kostów. Wieś w Polsce położona w województwie opolskim. Co, Niemcy zrobili w zamku sobie spotkanie? Jak za starych dobrych czasów? Ciekawe. Czy to nie zamek z Warzona? Nie wiem, nie znam się zupełnie właśnie. Nie znam tego lore. Jakiś zamek, tak? Fajny zamek, tak? Kurczę, no tutaj przecież 100 razy lepszy niż te ruiny, co u nas. Ale pada, nie? A to kto? Co za hardcore? Nie mogli przeskoczyć przez ten... Podlecieli sobie spadochronami na 20 metrów? Aha, bo to jest nawiązanie do tego trybu Warzone, macie rację, dobra. To jest po to, żeby gracze z Warzona poczuli się jak w domu. Ojcowizna, tak, dokładnie.
I zamiast mieć kogoś tam, nie wiem, jakąś kamerkę na zewnątrz tego zamku, to teraz wchodzą im komandosi i co? Tak, ładnie animowani. Jakieś baniaki na wodę mają. Gość, szczerze mówiąc, trochę oczywistości pierdzieli. No widzimy, że schodzi po schodach. Może to mówi do jakiejś Karoliny, która jest w centrali? Movement in the courtyard. Looks like a prisoner transfer. Not our guy. On me. Hold up here. All teams, Alpha's in position. Copy. Bravo set. Charlie, good to go. Roger. Fire in the hole. Stand by. 3, 2, 1. Execute. They're taking the bait. Light them up. Tak. Ruskie, nie? Na szczęście, dobra. Na stopie są tacy ultrasi tego Call of Duty, którzy grali w każdą część, mają ołtarzyk i biorą urlop, jak wychodzi kolejna. I oni się cieszą, tak? Dla nich to jest, kurde, super zabawa, tak? Że się bawią dokładnie tak samo. Że nie oczekują niczego innego. Energii, kto... Proszę nie szkalować innych duperów tutaj. Bravo. Alpha's in the tunnels. What's your status? Outside the control room. Waiting on you. Copy. At the gate. Stand by. Jaka rura, nie? Ciekawe, do czego służyła. W takim zamku, że nie wiem, tutaj jak alien, zobacz. Bravo's got the keys. Alpha, you have one mic before the lights are back online. Copy, Bravo. Kurde, taki lunapark. Roger, opening blocks 1 through 4. Aha, tak, dobra, tam będzie uwięziony Price. No tak. Jak w The Rock pewnie. Trzeba po polsku twierdza nazywała. Że spoilery, też nie grałem w trójkę, bo już nie chciało mi się. Czy w brońce się kończy kiedyś magazynek? On zmienia cały czas. Ma 20 magazynków, 40. Opa, teraz zmienia, tylko nie widać, to jest profesjonalnie, to cyk, cyk, cyk i zmienione, tak? Pa. Pracujesz sobie na rencie jako strażnik więzienny. A tutaj nagle wchodzą goście z jakimiś laserami w oczach. Nie? Koleś miał kajdanki. Zobaczcie, że tego Price'a trzymają. W najgorszej takiej tej, tak? Z serduszkiem. Nie serduszkiem, myślałem. A, nie pokażę go tam. Kurde, sorry, nie będzie spoilerów. Ty, może tam będzie Putin, to był plot twist, nie? 10. Nie, gramy, tak? Zapisujemy zaraz, okej. You can stay tuned for more Modern Warfare 3 details and gameplay when Call of Duty Next, the premier showcase event for Modern Warfare 3 multiplayer, Call of Duty Mobile and Warzone takes place. We're announcing it tonight on October 5th, and jump in for yourself when the multiplayer beta kicks off on October 6th.
We have so much more to share with you, but first, here's an update on Nightingale, the new shared world survival crafting game from Inflection. After a few years of waiting, it's finally time to find out the early access release date for Steam and Epic Store. Które to było? Moment. Gość idzie z siekierą. And so too Nightingale. Awaken your first portal and tread on towards that which is boundless, beyond the measurable. Ładne fale, podobają mi się. Sequestered, struck by woe and lacking supplies. Nie wiem, która to była z tych gier. Gość pływa w koszuli, nie mogę tego patrzeć. Wilt thou be a survivor? Takie mieszkanie w Polsce nie dorobisz się. A tutaj idziesz sobie, ścinasz drzewo i budujesz. Kurde, te gry są zbyt nierealistyczne teraz. Jezu, słonio, jaszczur. Regardless of which portal variety you favor. Jezu, karty są. Realm cards will be necessary. Czyli można dać tag card game i kupią ludzie niechcąco. Jest drzewo połączone z... nie wiem, czy pająkiem? Tak szybko strzelał. Czy będzie Witchfire? Kiedy to wchodzi? W grudniu? We wrześniu czy w październiku? Wszystko zależy od tego, czy chmielarzowi starczy na jedzenie, czy nie. Jak starczy, to pewnie zapłacił jeszcze za tego, za jakiś zwiastun Geoff, ale chyba nie. Zobaczymy. Dobra, 20... Jest, na szczęście zapomnimy o tym tego czasu. Bo jeszcze jest jedna gra, przynajmniej... A dobra, szczerze, z 10 takich gier. Jest taka dziura w niebo. To nie jest gra z Polski na pewno. Moment. Będziemy latać statkami wśród chmur. Cynny Games. Momencik. The astral realm is Lilith's home. One way back is to restore the forbidden primal. She will utilize the power of the four primals and attempt to cast open the gates once more. You can tell primal beasts were weapons created by astrals. Their powers are capable of untold destruction. Taka biedna dziewczynka, nie? Primal beast. Is that what you call primeval gods? I sense something. Jest etap ogniowy, lodowy. Musi być jeszcze jakiś bagnowy albo ziemny. Jest ziemny. I w chmurach. Nie, toksyczny teraz. Jest biedne dziecko. But fate set in motion can't be stopped. Deliver us from grief and sacrifice. Fulfill my salvation. We've been through a lot together. Visited new islands. Dobre są takie dialogi, nie? Że jakieś ważne, takie głębokie te myśli tych postaci. No, najważniejsze magiczne słowo. Dziękuję. Czy proszę? Nie pamiętam. Na PS5, PS4. Proto Bahamut jest w figurce. Kim ty jesteś? Czekaj. Które to było? To jest to, co Electronic Arts się wypuściło, nikt to nie gra. Rodowicz musi być jeszcze z Polski, Jezu. Cześć, tu Maryla Rodowicz, zagrajcie w najnowszą grę na podstawie prozy Stanisława Lema. Gram tam usłyszycie moją piosenkę Maryśka w wersji Dawida Podsiadło, zapraszam, to było zajebiste. Sana to nie jest polska piosenkarka?
Też słyszałem, że ta gra jest okej, ale jest tak brzydka i tak nijaka. To jest gra robiona na tę usługę elektroników. Nie pamiętam jak się nazywa, jakieś tam EA Plus, coś takiego. Summon. Jezu, świat jest stworzony przez gościa od efektów. Na stówę on był właśnie, robił jakieś efekty w grach i dali mu bycie lead designerem i nasrał efektami tego. Wszędzie, nie? Bo to widać, że jakiś ten... I powiedział, daj więcej efektów, bo lubię efekty. Tak? Taki exhibit, nie? Słyszałem, że lubisz efekty, więc dać mi więcej efektów. O Boże, nie, twórcy. That was Immortals of Avium, which is out today, and next up we're going to step into the world of the Hoyoverse. And I am here with Jenyu Lee, the producer of Zenless Zone Zero. Jenyu, welcome to Gamescom. Gdzie ma poduszkę z tą waifu? Moment. Thank you, yes. Fantastic. It's a great honor to have you here. We've been very excited to hear more about ZZZ, the next game from the Hoyoverse. In the Hoyoverse. Hoyoverse. To jest jakieś znane anime, czy coś takiego? 非常荣幸今天来到 gość z tyłu, Boże. 给大家带来了我们的作品绝区里 On jest skupiony. 都是幻想类的 AR Zapamiętuje 5000 słów. Honored to be here tonight, and I've brought one of our newest products with me today, which is Zenless Zone Zero, an urban fantasy APRG. Brzmi jak gra dla Rusków. Gość wygląda jak boss z tego, z MGS-a, tego z Raidenem. Aż do gościa od Genshina, dziękuję. Jest dokładnie zerowe ujęcie. The progress that we've made with this game. 接下来的 PV 会有我们新制作的战斗机制和我们新 To nie jest japoński. 系统，希望大家喜欢。 So we've brought a trailer with us, and it shows you some of the urban environment that we've been working on, and also some of the dynamics of the game. I hope you like it. Jezu, to jest... Dobra, Here you go, brand new trailer for Zenless Zone Zero at Gamescom. Ładne przejście. Okej, to teraz zgaduję, na komórki, czy na, nie wiem, na Switcha? Okej, ale co to jest? Moment. Kurde, za pierwszym razem jak dziewczynka z mocami psionicznymi biła komandosów, to było intrygujące, ale za 5000 razem to już jest, Boże... Joe, zrób coś. This past April, Honkai Star Rail made its global debut, and the game has captivated players with its interstellar grand journey. And today we're excited to share a special look at its beloved characters and provide an update on its PlayStation 5 release. Co? Ale jest cały czas to samo, dobra. Niech Joe coś ma z życia, tak? Pewnie mu się jacht znudził albo coś. To jest ten blok tyle zakupów, kiedy właśnie nie jesteś zadowolony, że już dajcie pokaz tego kombiwaru znowu.
To nie jest japońszczyzna. Musimy niestety, jak bardzo byśmy chcieli to scalić, jednak no, Chiny są krajem dużo bardzo szanującym prawa człowieka, więc musimy ich wyjątkowo tutaj pochwalić za to, że wspierają kulturę Jeffa i tak dalej. Tak, do bardzo ładnych kształtów, tak. Geoff plus 1000 social credit. Pewnie chcecie przenieść do Chin. Okej, jeszcze cały czas to samo, nie? A dobra, okej. Alan, nie? I na koniec będzie Cyberpunk. We got still more Hoyoverse for you. Genshin Impact is nearing its 3-year anniversary, and the game just released its 5th nation, Fontaine. Here's a look at the nation surrounded by water, plus the announcement of a brand new concert series coming, hopefully, to a city near you. Jeśli City near you, czyli Szanghaj. Zapłacone, tak? Musimy to obejrzeć, tak? Dokładnie tak się czułem na pierwszych streamach, jak była kasa z Twitcha i klikałem reklamę. Tak myślałem, spokojnie widzowie wytrzymają. To już tak samo, teraz siedzi sobie i pewnie ma jakieś niemieckie piwko, tak? Kto to oceni, tak? Wygląda jak fajna gra, tak? Ma jakieś rybki, coś tego, światy. Final Fantasy, tak? Pewnie sprawdził, teraz zalogował się na konto, sprawdził, czy doszedł przelew już od tych Genshinów. Nie? Potem teraz sobie przegląda katalog jakiś tam, szuka jakiejś fajnej firmy robiącej jachty. Co jest teraz na topie? Samochód elektryczny ma na pewno już. Fotowoltaika już ma. Co on tam teraz może... Co teraz dla bogatych ludzi jest ten? Może patrzy, z kim poleci w kosmos? Nie? Genshin Concert. Kuala Lumpur, Chicago jest nawet. Ciekawe. This October, Lords of the Fallen releases an RPG adventure where he plays a Dark Crusader who can access a parallel dimension, the Umbral. Here is a first look at the brand new story trailer. Nie pamiętam, kto to robi, bo to nie robią ci Deck 13. Nie wiem, czy to robią Polacy, czy jakiś... Nie, chyba nie. Chyba jacyś wyrobnicy, ale cały czas City Interactive ma prawa. To jest intrygujące, bo się przenosili między światami. Czy panowie spadania. Ale są już takie gameplaye 20-minutowe, jeśli nie dłuższe, więc to jest taka nuda, tak? Czy to nie Niemcy robią? Nie, właśnie Deck 13 już nie. Możliwe, że jacyś inni Niemcy. Hexwork, wydawca CIA Games. Tak, Hexworks. Nie mogłem nic znaleźć o nich. Portugalczycy. O, dziękuję. Darek. A nie, Dertu, co? Mi się wydaje, że ten marketing już nie ma sensu. Bo to jest taki sprzed 20 lat marketing, gdzie masz te zwiastuny z tymi USP, Universal Selling Pointami, czy... To chyba już... No. O. Nawiązanie do cytatów. Patrzysz się w cienie i one się spojrzą. O Jezus, Sega. Mam gdzieś zablokowane takie te emocje sprzed 30 lat, że się jarałem, kiedy widziałem to logo. Dokładnie, Romek, tak. Ten odgłos Sega. Sonic był super bohaterem. Jak była wojna,
Sonic kontra Mario. No Mario to był stary, tak, dziad, wąsacz, hydraulik, najgorsza postać w Polsce, tak? Kojarząca się głównie z biustem właśnie hydraulika i tak dalej, czy tam mechanika. Sonic był super szybkim jeżem. Szybki, zwinny, dowcipny, to w ogóle bez porównania. Ale to było 30 lat temu, tak? Jedzący grzyby, dziękuję. Nawet nie chcę mówić o tym lore tego Mariana. Że nowa identyfikacja dźwiękowa Segi jest. Aż sprawdzę, wyleciało. Oktober 17. Że dekoltem hydraulika, dziękuję król, przepraszam. Looks amazing. October is going to be a very busy month for new releases. Największe kłamstwa. And yes, there will be full four-player co-op gameplay in Sonic Looks amazing. But that is Dobrze, not to słowo. all the Sonic news we have for you tonight at Opening Night Live, because we also have a special update for you on Sonic Frontiers. Grupa Sonic SA. Te Frontiers to było ciekawe. Właśnie, tylko żeby już zrozumieć lore Sonika w tym momencie. Tak? Co ja patrzę? Do czego to doszło? Pana Sonic, dziękuję. Hello again. It's so amazing being here at Gamescom with all the game devs, publishers, and of course the fans. Co? Publishers, jest okej. Gamescom is the world's Nie znoszę, kiedy ciocia przyjeżdża. Nie będę chyba. check out this footage from last year. There are so Wspominki z ciocią. many opportunities to celebrate games and connect with your fellow Connect. friends. Mamy And wszystkie earlier, punkty. Connect, I celebrate. mentioned the Gamescom cosplay area, where O you Jezu. can see amazing game-inspired costume, just like this. Now I'm here with Mochi Dragon, Rainbow Raven, Zaza, and Saphira. Mochi Dragon, can you tell me how you choose a character to cosplay? Jezu, nie. For me, there are three things required in order to decide on a cosplay. The first thing is, do I like the game or the media where it's coming from? The second one is, do I enjoy the character design? And the third one is, does it have a little challenge in the cosplay making progress? Like sewing a corset like my princess has here, or imitating bone structure with foam. Proszę pani, to jest żabka. To nigdzie nie... For me, it's definitely being able to play all of these awesome games in cosplay at the booths of the developers, as well as talking to the producers of the indie games, like having first-hand conversations, and of course the cosplay village. Jezu, jakie wykłady. Thank you so much for sharing your costumes with us, and I wish you a Thank you for sharing. wonderful Gamescom. Thank you. Applause. Before I go, I would like to tell you about the To jest jakiś Borat. event area. Tak? To jest jakiś niemiecka Sasha Baron Cohen? Live shows from this stage right here in this hall. Check out creators, gaming events and esports competitions live from Cologne or tune in online. Join and follow us on Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Twittera już nie ma, Jezu, babka jest... Ciocia nie wie, co się dzieje w ogóle w internecie. Jezu, nie. Twitter. Tak. Nasza klasa. Thank you, Jasmine. It's great to have you here. Jest Joe z kłamstwami oczywiście. Tak? Top 10 kłamstw Joe'fa. Uwielbiam te shootery. Nexon, mój ulubiony wydawca. Sekund. No, fundujemy teraz nową wilię Joe'fa tymi, co to oglądamy. Czekaj. Statki latały też.
Accept your calling, descendant. The descendants are risking their lives for us, for Albion. Jezu, wbudowali w górę jakieś światełko LEDowe. Give your lives for Clip-Off. It's the Ironheart. This could wipe out all of the Vulgus, right? Jest taka podjarana laska. So cool. Dokładnie, so cool. Jest, mamy to. Dobra, AI działa coraz lepiej. Jest laska naukowiec. Humanity is still at risk of extinction. And you are the only chance we have. Jest, okej, tylko my. To jest tak. Daj mi grę looter shootera z widokiem TPP. Do zwiastuna dodasz chórki kobiece. Epickie. Chcemy góry, latające przedmioty, statki. Epickość. Powaga, żadnych żartów. Zły jest siwy. Ma rogi. To jest dobry. Tak, dokładnie sekwuj. Pierwszy... Jak to było? Descendant to jest potomek? Crossplay open beta, zapisujemy się. Okej. Co tam? Gra na czasie. Quantic Dream moment. Czyżby znowu... Nasz ulubiony twórca, momencik. Unitrench is still Unitrench. I'm worried about you. I heard there was a storm coming. I told you, I still need time. Okej. Time to what, Stan? Jaka paskudna animacja, Boże. We're upping the extraction rate. Maximum output. I don't expect you to understand. You're not the only one who's suffering. I need you with me here, now. I will be. Kiedy żona nie rozumie, że musisz wyjechać i wieźć te podwodne bułki, wędliny itd. To jest to samo? Jezu, Microsoft, dobra, sorry. Reklama. Jakim cudem ci ludzie zarabiają na te gierki? Mi się wydaje, że odpowiedzią jest słowo bańka. Tak, że teraz jeszcze inwestorzy pompują w te paździerze mnóstwo pieniędzy. I czekamy, aż to pierdzielnie. Bo... Czy nie będzie Cybercam? Nie, musi być. Zapowiedział, że będzie Cyber Cyber Polska i tak dalej. Jeszcze musi być Alan. Joining me now, Troy Baker, Roger Clark, Julia Brown, the stars of Fort Solace, which is out today on PlayStation and PC. Guys, welcome to Gamescom. This is so fun. Jak jesteś łysy, to masz tych kapeluszy przynajmniej tyle. Oh my god, look at these people. You guys are insane! Yeah! We've been able to talk about this game for a while. I think the thing that I'm most excited about is for people to explore these characters. At the core of this experience is unraveling the mystery of Fort Solace, and you're going to do that by discovering these characters and learning about their stories, and that's, as actors, that's something that we just want to throw ourselves into. And this is a game, I know Roger made, it's an independent game made by a pretty small team, right? 10 people, 2 years, 0 delays. We are very excited to share with you the world, Fort Solace today.
It was a real joy to work on, and Kapelusznik w czym grał? Studios are capable Czekaj, of in moment. this day and age. It's a real thrill. And an amazing cast for an independent game. Juliet, this is O Jezu, to jest ten z RDR-a. film, television work. Tak? This game Boże święty. involved in this project. Widzę, że zjadł granulat chyba. Game project, so I'm so excited. Thank you. Nie poznałem go w And to get czapce, to Jezu. work beside two of the best in the game world nonetheless. So I just had to watch these guys and learn. And you guys did full on, performance capture. Czy to jest nawiązanie z tym kapeluszem? What can you tell us about kind of what we're going to see in this launch trailer? Because it's an amazing narrative experience, right? This sort of, an independent game, but done on a big production value. Yeah, let's go, Roger. You know, one of the best things about working with Troy, I remember coming in from lunch and we were doing the mocap, and I Jezu, walked ci into erotomani the foyer, and there I gawędziarze. see Troy's butthole. The hole is butt made. When I say we threw ourselves into this, we literally did, and there's a hole in the wall that was made. Ciekawe, czy opowie, jak Troy nakarmił piersią dziecko. To jest... And Julia, I know it's a little mysterious what your role is in this game, right? But we have to play to find out. So I play Jessica. Czy będę grał Starfielda? Tak, widzieliśmy się na Starfieldzie. Solace alongside Jack Leary, and they're going to have a night that they will never forget. Ooh, okay. It's a thrilling ride. Well, let's get a little tease of this. As I said, it's out today. Here is the launch trailer for Fort Solace. Thanks so much, guys. Our pleasure. Thank you, guys. Thank you. To wyszło? To jest jakiś taki rezydent w kosmosie? Symulator chodzenia? Jack Leary, senior engineer en route to Fort Solace in the Planum Quadrant, responding to an alarm. Suspected power failure. Await further. Gra ma 66. Ale ma Troya Bakera, tak? Hejtujesz teraz aktorów, którzy... No. Widzimy prawdopodobnie 95% gameplayu. Otwieranie drzwi, wchodzenie przez śluzy, zakładanie czegoś, chodzenie. Sprawdzanie, chodzenie, wchodzenie. Nie żeby to mogło być złe, ale... Przepraszam, jakieś bieganie, nie spodziewałem się tego w tej grze. Przytulanie. Na Steamku, na Unrealu, na PS5, Xboxy widzę nie zapłaciły. Wow. All right, next it's time for the announcement about a new game from Focus Entertainment and Saber, the continuation of the ultimate off-road experience. Nowy, co to będzie teraz, Sandrunner? Moment. Ty dobra, okej, mam coś ciekawego, mam najciekawszą rzecz. Behind all great discoveries. Dobra, mamy coś. Mamy, w końcu. Ze SnowRunnera i Mudrunnera powstaje... Co tam jeszcze jest? Lava Runner? Each step matters. For every obstacle, there's a solution. World Runner. For every task, a tool. To nie jest Polska, moment. Coś tu się dzieje ciekawego. For every destination, an expedition. Tak, Death Stranding Runner, właśnie kozy, dobre skojarzenie. Ekspedycje, ale Mudrunner jest tytuły. Przynajmniej nie, są oryginalni. Nawet na Switcha wychodzi. Kiedy? September 4... Nie, Jezu, nie zobaczyłem. Stop, the Crew Motorfest, a vibrant open world welcomes you to the ultimate festival for car lovers, Motorfest. Here is the brand new trailer. Motorhead chyba. Ale co to jest? Nie grałem w te krowy. Krowy właśnie to wymawia. W sensie, no, irytują już te modele jazdy takie. Tak, ewidentnie Ubisoft
Ktoś tam, Gilmont zobaczył, że jest ta seria Forza Horizon. Bo chyba crew było bardzo podobne wcześniej, ale pewnie Gilmont o tym nie wiedział, więc kazał mi zrobić, żeby crew tylko było podobne. Kłady są, ludzie będą się zabijać. To jest właśnie, to są te gry, jak babcia kupuje ci grę na komunię i się pomyli, nie? Koledzy grają w Forza, a ty już grał w The Crew coś tam. Jakie ciekawe gry były. To jest nowy SnowRunner, nazywa się Expeditions. To było ciekawe. September 14. Będziemy wtedy grać w inne gry. Co, wybrałem najlepszą datę. Luna to silnik chyba. The Crew Motorfest comes out September 14th, and the brand new Lamborghini Revelto is on the cover and playable. And we have a special O&L announcement for everyone watching between September 14th and 17th. A free trial will be available of the game, offering 5 hours of gameplay on all platforms for the Crew Motorfest. All right, moving on. Że to jest chmura, dziękuję Aquaflashu, dobra. Red gearing up for the release of the spy thriller expansion to Cyberpunk 2077 Phantom Liberty on September 26th. The studio is ready to share a new look at the wide range of overhauled mechanics coming to the game, and as you're about to see, a lot has changed. Let's check this out. To jest apel do władz i do społeczeństwa, zobaczmy. Welcome to Dogtown. There's a job. Coordinates provided. You know what to do. Get your ammo, assault rifles, tactical gear. And thinking of buying some iron. The logical choice. Damn. Green view. Kurde. Home stretch. Getting a ripper to overclock your chrome before the fight. W końcu szczepy są, tak? Okay, I'm ready. Get this show on the road. Kurde, oni chcą tym Zakładam, że gra może być spoko, ale oni tym zwiastunem konkurują z jakimiś shooterami. Nie wiem, czy są ludzie, którzy widzą taki gameplay i się jarają? W sensie, że mają taki jakiś... Jak do czego to porównać, jakiegoś zjawiska? Takie coś, że widzi i mi się pomyli z inną grą, w którą gra i jest taki sam mechanizm. To wygląda strasznie słabo, tak? Coś nie pokazują tego, co jest kwintesencją tej gry, czyli fabuła im wyszła, tak? Może nie było tych wyborów i tak dalej, ale to było okej, klimat i fabuła. Chociaż klimat to z długa temat. No? Dobra. Policja nas ściga, tak? Kurde, to wygląda jak projekt studencki. Zakładam, że gra będzie spoko, ale... To wygląda jak... Dostaję setki gier na tym keymailerze, typu projekty i tak dalej. Nowa dzielnica. Jezu, najważniejsze rzeczy przepchnięte na jednym ekranie. Jaki paździerz. 26. Zakładam, że fabuła będzie spoko i klimat. Kto to jest? It's so close, and here to talk a little more about what we've just seen is Yulia
Primoc, Jezu, gameplay nie. designer from Moment. CD Projekt Red. You're like, welcome to Gamescom. Hey, I'm excited to be here today. Well, we're excited to get in depth about what we just saw because there are a lot of upgrades coming. We just saw a lot of upgrades and changes that are coming to Phantom Liberty. Where do we even start? So basically, we've prepared a major overhaul of the gameplay experience. So for example, with our absolutely redesigned perks system, we prepared many cool play styles and many cool abilities to try out. For example, deflecting bullets with your katana, or just grabbing your enemy and throwing that enemy around. And on top of that all, we also prepared a new relic tree that will allow for to empower your cyberware even further. Wow. Odzew Wow, zajebiście, super. We also saw in that video a lot about vehicles and how To jest najlepsze pasywne zlewanie. Exactly right. So vehicle combat is a massive addition. Players now will be able to shoot their guns while driving. They will be able to use mounted weapons like and rockets. And on top of that all, they also will be able to take remotely control over vehicles to, for example, crush them or into like some group of enemies. Jaki to jest chaos. Masakra. Mogą zbić piątkę z Robertsem, to jest masakra. A new, like, renewed experience with the revamped police system. Okay. Well, it seems like you're upgrading, you said, across the board with a bunch of different things, and thank you so much for coming out to tell us about it. Like the trailer showed, I know you have something else to announce, though, that wasn't in the trailer, right? Exactly right. So I'm really happy to announce that a lot of what we've just seen in the trailer will also be coming to Cyberpunk base game for free for current-gen consoles and PC. Okay. 2.0 update. Exactly. To było wiadomo od 100 lat, nie? To check it out next month. Thank you so much, Julia, for joining us here at Gamescom. Julia. All right, tonight we've also got an update on the science fantasy strategy game Stormgate and a first look at one of the factions, the Infernal Hosts. To jest ten StarCraft nowy? Jezu, bo już mi się mieszają z tymi... Stormgate is a spiritual successor to classic real-time strategy games like Warcraft 3 and StarCraft 2. Stormgate will feature highly asymmetric armies fighting for control of Earth's future. Today we have an early look at our second faction, the Infernal Host. Infernals live and die by the code of victory at any cost. They have a powerful advantage, Shroud, fields of dark magic that strengthen their armies. The lowliest Infernal units are the Worker Imps. You might think they're cute, but don't get too close. Between these powerful lumbering brutes and the fiends that they unleash, Infernals will sacrifice everything, including themselves, to emerge victorious. On the music front, the Chainsmokers are advising us on our soundtrack. We're working with composers like Frank Klepacki of Command & Conquer. Jezu Chryste, największego boomera soundtracku wzięli. A i to było spoko. Czyli poleci w trójce starej i będzie ten... To wygląda jak okładka do Twisted Metala pierwszego i drugiego. Gamescom always strives to help our environment, and all of you can help make a change with the donation. Greenwashing moment. Now to present Gamescom Green Studio of the Year, please join me in welcoming Lisa Pack from Playing for the Planet. Co? Lisa? Every time I come to Gamescom, I am amazed by the scale of this event and impressed with how each year the team continues to make steps to make it more sustainable. This is being done through the Gamescom Goes Green initiative, as well as by partnering with us at Playing for the Planet. Through Playing for the Planet, the United Nations has been working with the games industry to inspire millions of players around the world to learn more about the environment and to take actions that benefit the planet. Whether you are a gamer, a head of a AAA studio, or an indie developer, all of us can and should play a part. What matters most is that you start somewhere and collaborate, because time is of the essence. And if we don't start now, then when? For those of you who play games, many of you are already raising the bar by asking game makers to step up and act on values that are important to you. Keep on asking, whether it's for more green content or greater energy efficiency, because your voice counts. For this year's Green Studio of the Year award, we have been looking for a bold, system-changing, innovative,
and creative ways to tackle the climate crisis. And all nominees this year have done an amazing job. The way we win on climate change is to stop emissions from happening in the first place. Powinni te studnia, które się zamknęły, award winner nagrodzić. is actively trying to do. The nominees for the Green Studio of the Year, based on companies that have submitted applications, are Frontier, Ubisoft, and Xbox. And this year's Jezu, winner nie, dobra, is to jest jakiś bullshit. Xbox. And here to accept the award is Phil Spencer, the head of Xbox. Powinien przyjść w koszuli Hamlet. Co za bzdura to Dobra, nie, jak chcę... On behalf of an incredibly talented team at Xbox that has worked very Co za hard to put gówno. tools in the To hands jest of tak ośmieszanie tych wszystkich to idei. allow them to see the impact of their code on the energy draw Nie, of dobra. the consoles. To z tego by The Onion nie So wymyślił. that we can all play while we continue to make the world a more sustainable place. Thank you very Hej. much. Thanks everyone. Nie, jakie gówno. To bez brak słów. To jest jakieś torpedowanie całej idei. Dokładnie, tak jakby to była satyra. Judd, this is a big moment for you guys. ARPGs have had an incredible year, but you're an independent studio that has been building this game for a number of years, and we're excited to tell your story. So tell us a bit about the last epoch. Absolutely. So Jeff, thanks so much for having me. First off, before last epoch, I was not in the games industry. I was just a die-hard action RPG player that dreamt of creating a community-made action RPG. And with the help of our community and Kickstarter, we've been able to make that happen. And so in last epoch, every single skill Gdzieś tą grę in the game kojarzę, has its nie own wiem czy... transformative skill tree. We have 119 skills in the game so far, and we're adding more every single patch. We also have an awesome deterministic skill system, deep and interesting loot, Diablo and Killer. multiple in-game systems for endless playability. Oj, dziękuję. And Jeff, tonight Lepsze we're Diablo, excited to to serio announce lepsze our newest Diablo, class, czy... the Rune Master. The Rune Master has a unique mechanic where he's able to invoke any of 40 different abilities with a single button press, making it super exciting and fun to experiment and find your perfect play style. And the Rune Master is going to be joining us September 7th and will be available to play here all week at Gamescom. Okej, to może mieć... Well, this is such a great story of this game. I encourage you to check it out. And right now, we've got a first look at the Rune Master. Thanks, Judd. Zapamiętałem, był jakiś epoch, który był słaby. 5 years ago, last epoch was a community dream. What if we, the players, could band together to make the next great ARPG? What would that game look like? Lots of character classes to choose from. Every single skill would have its own build-defining skill tree. Reaching in-game would be just the beginning, and it would be updated for years so we could play forever. A żyje ten cały Lost Ark jeszcze? Bo to też miało być przyszłość action RPG. Crafting and finding items, super rewarding. Again, it's genius. I think this is the most innovation we've seen in a trade system in an ARPG in at least a decade. Lost Ark zdycha. Okej. To jest amazonowe, to Lost Arku? Nie pamiętam już dokładnie, czy mieszam. New World jest amazonowe, no właśnie, to tak wpisuje się w tradycję wydawcy. Speaking of cool games, please welcome the winner of Best Mobile Game last year at the Game Awards, Ben Brode from Marvel Snap. Hello, Ben. Jezu, nie wiem, znowu jakieś narkotyki moment. We won Mobile Game of the Year. You did, yeah. But we just finished rebuilding the entire game to run natively on PC. Okay. It looks insane. And I'm here to tell you that, like, literally just like 5 minutes ago, we launched the game on Steam. Okay, it's on Steam, rebuilt. Now. Yes, that's fantastic. Now, I know anyone actually watching the show on Twitch, if you watch more than 30 minutes of ONL tonight, there's a special Twitch drop, a Spider-Man variant for Marvel Snap. And right now, we've got an exclusive cinematic to show you from Snap. Check it out. Thanks, Ben. Fani Marvela płaczą.
Żeby nie było, że on jest taki podjarany, ale ma depresję, nie? I tutaj tak wszyscy mówią, taki fajny koleś, a potem 2 dni później nie ma go. Kurde, tak trzeba budować świadomość, może udawać, tak? No i fajna piosenka. Najbardziej zielona firma, nie uwierzę, Jezu. Ready to get out there? We have a lot to talk about. Czy tam mignęły City Skylines? Ten pociąg. To jest jedyne, co mnie interesuje. Okej, czekaj. Miasto wiszące. Fajne fantazje jakieś, nie? Nie, to był Square Enix chyba. O Jezu, to jest... Boże, moment. To są te mechy Miyazakiego, tak? Tak. Tak. Wkurzajmy te mechy. Po co to ma nogi, skoro lata? Znaczy, rozumiem, ptaki też mają nogi, ale... Żeby paliwa nie marnowało. Ale no to co ma 2 rodzaje paliwa do chodzenia i paliwo do latania? Według legend to jest najbardziej przystępna gra Miyazakiego od dawna. Bo tu się wykonuje misje i one są czasami króciutkie i przyjemne i tak dalej, a czasami jest boss na 20 godzin. Jest droższa edycja z książeczką. Spoko, że nie ma tego Dobra. Czekaj. To już było, tylko nie pamiętam, co to jest. Dragon's Dogma 2 chyba, nie? No. Jezu, najszybsi raperzy, kiedyś to były pojedynki, nie? O, to może to jest nowa część Hitmana? Może to jakiś dev? To jest taki znany utwór? Czy to jakiś dev sobie śpiewa i dorzucili mu piosenkę do jego zwiastuna? Że dla Zoomera to... Nie ma takich ludzi. To stare dziady sobie wyobrażają, że to jest cool, tak? To jest How do you do fellow kids? Nie mam kontaktu z tym pokoleniem 20 minut, nie wiem co tam się dzieje, tak? Dobra, Warhaven, graliśmy w to. Tylko to jakieś było... odleciało zupełnie. That was Warhaven, and the Melee multiplayer PvP game will hit Steam Early Access on September 21st. Next, I am so excited to welcome to Gamescom the creator of Mortal Kombat, who's come all the way to Gamescom to unleash even more news on MK1, which ships in just a month. Please join me in welcoming to ONL, Ed Boon! Kto tam przyszedł z przodu? Pięknie wyglądasz, kochany. Hey, Jeff. Fancy seeing you here. Well, we had a lot of fun with you at Summer Game Fest revealing the first gameplay of MK, and I gotta say, every trailer you drop just gets crazier and crazier. So what did you bring to Gamescom? We brought another, probably our craziest trailer of all. You know, since we introduced the gameplay at Summer Games
Summer Game Fest, we couldn't believe the reaction people having to the game, and they've actually gotten their hands on the game, which has become even more exciting. I can't believe the crazy stuff people have come up with, combining the main characters and the cameo characters. It's been a riot. But this trailer we have here should give you an even better idea of just how insane things get with this game. There are some reveals in it. I gotta say, this is such a great asset. You guys are gonna enjoy it. Here it is, Mortal Kombat 1, the brand new trailer. Kiedy kurde po prostu, to jest ten mem z matematyczką. Kiedy widzisz te numeracje tych gier. Znaczy, to jest dużo napracowania, tak? Bo tam jest jakieś lore skomplikowane, plus jeszcze Boon wygrał ten przetarg na robienie komiksów, tak? I to jest w ogóle, kurde, do 30 lat temu bym szalał, jak się Terminatory biły z Robocopami i tak dalej, bo tam są te cameo kosmiczne. Ale jako gatunek to jest system walki, to jest kurde masakra, kurde, to jest to samo od 30 lat. Czy to jest remake? Tak. To jest jakiś restart świata, bo tutaj według lore, pochwalę się, że wiem mniej więcej, Liu Kang został Bogiem i stworzył nowy świat. Czy coś takiego. Znaczy, mechanicznie tu się dzieją rzeczy, tak? Bo wprowadzili właśnie nomen omen cameo, czyli postacie, które cię widzisz, wspierają w walce. Ale ten... again to honor my late husband's legacy, to continue the tournament that he founded with Lord Liu Kang. Empress Sindel. Są kroki w tył. Nie grałem w to jeszcze jak coś. Earthrealm's champion is Raiden, Your Majesty. Czy nie było czegoś takiego w 9? Nie pamiętam. He has earned his place by embodying the very best qualities of Earthrealm's people. I am ready, Your Majesty. Whom shall I face? Ładne mordy są na przykład, nie? Tylko kurde, z biatykami było tak, że one były coraz bardziej złożone, ciekawe, trójwymiarowe i potem jest regres. Znaczy stworzyła się tam meta, tak? To było zbalansowane i... Że jest zajebisty. Nie no, jak ktoś lubi to tak, no ale to jest... To samo od 30 lat. Że powinni przejść w pełne 3D. Tylko to nie byłoby e-sportowe. Mówię, e-sport psuje gry. Jestem ciekaw, ile ludzi tak naprawdę się przejmuje tym balansem, a ile gra w to po pijaku i się cieszy, że się ludziki biją. To jest najgorsze, projektowanie gier dla 100 osób na świecie. To jest temat rzeka, nie? W sensie to jest spoko gra, tylko ona mówię, że mnie nie interesuje, bo to jest dokładnie to samo, w co grałem od 30 lat. Oni mieli eksperymenty, nie? Że były jakieś potem... On zrobił grę, która się nazywała Fist of Lotus, gdzie postacie się uszkadzały, ręce i tak dalej. Było dużo eksperymentów z urywaniem rąk i tak dalej. To było spoko, ale... Teraz robią totalnie bezpieczne. To jest to, bezpieczna bijatyka. Who's your queen? To gore, a w sensie, że elementy krwawe są spoko, tak? Naśmiewają się z Brytyjczyków tym hasłem. Aha, i no właśnie, Jean-Claude, Omnimany i tamte całe... Looks insane. All right, time for a tonal shift. Ara. Era History Untold is making its first event appearance this week at Gamescom. This turn-based grand strategy game is about building and leading a nation throughout alternative history. Here is a first look at the gameplay. Nazwa już jest dobra. Moment. Oxide, nie kojarzę. W sensie, że nie mogę nic przywołać. Ara. Dajcie tego. Jezu, czekaj. Nie, dobra, City Skylines teraz zamiatają totalnie moją uwagę, jeśli chodzi o City Buildery.
Go back to the beginning. There. The world untouched. No thrones ascended. Okej, nie jest źle. No history yet written. A kto te kamienie Just zrobił? people waiting to be led somewhere extraordinary by you. Okej, jakiś będzie, nie wiem, Mieszko. Amerykanie, czy Boże, nie, dobra. To jesteśmy w Niemczech, tak? Daliby chociaż jakiegoś... Jakie tam były znane postacie niemieckie? Jakiegoś akwarelistę, tak? Ciekawe co to jest, okej. Jestem zaintrygowany. City Builder, cywilizacja? Tak, Tuska, dokładnie. Jezu, masz rację, Sebo, ale to... dobra, wrzuć mnie do jednego worka. Ciekawe, czy będzie ten Jezus Świebodziński. Ara. Aj, dobra, zapomnimy do tego czasu. Blizzard has had a long history here at Gamescom, and in its latest game, Diablo 4, it arrived in June and will be supported for years to come with seasonal content. Their first season of The Malignant is now underway, but in a bit of a surprise, we're now about to share with you the first news on the next season coming this fall. Dobijcie mnie. It started small. Jezus, ciocia Lilith? Nie. That no one would miss. Dead. Discarded. Their throats torn open. The church ignored the killings. Even as fear mounted like the bodies. The desperate and the brave fought to end the corruption. But they were too late. Okay. It changed them. Killed them. Brought them back. Hungry. I have fought dodatek z... Nie, nekromanta jest. We need something different. A survivor. With all of their strengths and none of our weaknesses. Someone unexpected. And they'll never see you coming. Track them. Ścina, nie? Wygląda jak kurwa w ogóle... In the realm of darkness, we are the beacon of light. Let our stakes pierce through the hearts of the damned. For tonight, we hunt. Wampiry? Dobrze tam wychwyciłem? Gamescom, please welcome actress and producer Gemma Chan, who is voicing the role of vampire hunter Eris in the Season of the Blood, Vampire the general Hunter, manager of the Diablo przepraszam. franchise at Blizzard, Rod Ferguson. Welcome to Gamescom. A gdzie Bill Cosby? Hi, everyone. Gemma, this is so exciting to have you here. Welcome to the video game world. I know this is your first video game, right? It is. Thank you for having me. It is my first video game. W jakim sensie? I have always appreciated the power of storytelling in all its different forms, and in some ways, video games are very much like interactive cinema now. So I was so excited to play this character. Jest jakaś aktorka, tak? Thank you for inviting me into the world Boże. of Sanctuary. You did an excellent job. I can't wait for people to hear you. Yeah, this is exciting. You know, season 2, which will be coming, as you said, in October. What can you tell us about the character that you're playing, Eris? So Eris Tak, córka is a trumpa. seasoned vampire hunter. She is going to be your badass
warrior companion as you fight your way through the perils of Sanctuary. She's complex. She's seen quite a bit of horror in her lifetime, so initially she comes across as a little bit cold and jaded, but in a fight, she will definitely have your back. Good to know. Rod, tell us a bit about what we can expect from this new Diablo season in October. Well, Jeff, you know, Diablo is about creating that Tata ultimate przyszedł power z córką, fantasy. tak to wygląda. And obviously, a lot of people have been doing it. We have over 12 million players and 1.3 billion Kiedy twój hours played ojciec so jest far. szefem I just Blizzarda want to take a second to say i thank you. wziął cię na So imprezę appreciative of their firmową. enthusiasm and all the Taki player jest feedback. vibe tego It's gonna tutaj. help us make great seasons for years to come. Now, for our free second season, Season of Blood, you get to join Eris as a vampire hunter, but not just any normal vampire hunter. You're going to get cool vampiric powers and become kind of a daywalker, a vampire that hunts vampires and ultimately tracks down and faces off with the big bad vampire lord. Now, that's Season 2 and that's October, so we still have lots of time to jump into Season 1, the Season of Malignant. So, you know, seasons are a great time to start with Diablo because we all begin at the same place. So come join us in Diablo. Amazing. All right, well, thank you both for making the trek here to Gamescom in Germany, and we can't wait to meet more Eris and hear more in October. Fantastic. Gentlemen, Rod, thank you so much. Thank you. All right, and now it's time for another world premiere. This one is a European-made game about hope, love, friendship, and robots. In a world divided by disinformation, Nie, jakiś bieda komentarz społeczny moment, co to będzie? motley crew of misfits embark on a fateful road trip to discover their true. Wiemy, co twórcy lubili Borderlandsy. Super dowcipy. Okay, to robiły 3 osoby. Just K-pop. Turn it down. Leave my music alone. Shut the hell up. Words have power. Jest dokładnie ojcowizna, to jest... Stand still. Words can bring people together and tear them apart. But if words hold so much power, he has no respect To już for you. było zapowiedziane jakoś, tylko teraz pokazują, że coś mają. What do you have to say? I think we can all agree that my trailer voice was better than yours. Wiatr wieje w Krakowie. Zagadka na komórkę, na webowe. Ty, idzie burza w Krakowie, sorry, muszę zamknąć okno aż. That's a really fun indie game. Thank goodness you're here. And now to completely shift the tone again, I'm here with Sam Lake, who's going to take us to a very dark place with Alan Wake 2. Sam, welcome to Gamescom. This game is coming out in October, and we've had so much fun. We announced this a few years ago at the Game Awards and at Summer Game Fest. We met Saga Anderson and heard a little bit of her side of the story. Czas na kolejne rozczarowanie od Remedy. Niestety jestem nakręcony, wiem, że się rozczaruję. Tonight, I think it's finally time to answer that question. Thank you for having us here. On się nazywa jakoś tak naprawdę sam AI Kuful, coś takiego, nie? Tylko to znaczy jezioro po ich niemu i... Że Control był spoko. Te elementy looter-shooterowe mnie zabiły. Tak był spoko. We're going to see some footage here, and I know you're actually using live action as well in it, right? And it's going to be kind of really blended together in a cool way. Yeah, the dark place is a dream reality, and it keeps drawing from Alan's mind, his thoughts, his fears, his writing, and he comes from New York City.
Joffa to nie obchodzi, Jezu, ta morda Joffa z gatunku mam to w dupie, ale wziąłem od was pieniądze. To jest straszne, nie mogę... On cię nie słucha. We have used different mediums in our experience, in our games for storytelling, live action for sure. This time around, we've integrated live action seamlessly into the experience to show the dreamlike nature of the dark place. This game, I cannot wait. We don't have to wait too long. It's coming in October, but let's take a look now at the brand new trailer for Alan Wake 2. Sam, thank you so much. Thank you. Wiem, że on ma w dupie gry i czeka tylko, żeby dostać ten posadę jako prezes Adidasa, ale jeszcze nie ma i musi to robić. Ładnie to wygląda, sorry. To z live action, Boże, nie. W sensie, dobra, okej. Wystraszyłem się, żeby do nas... Tak, dokładnie z Keanu z tego, z kosza za 1 zł, nie? Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember it. You're the killer. No bo chyba tylko Keanu teraz taki ma wylansowany wizerunek w ten sposób. Ciężko pomylić. To musi być wzorowane na Keanu. Ale chociaż kurde. Strasznie jestem tego ciekaw. Jak to będzie kontrol mechaniczny, w sensie otwarty świat i tak dalej, plus alanowe lore, w sensie te lore jest to samo w tych grach, ale to mniejsza z tym. I nie będzie tego looter-shooterowego zbierania, nie wiem, zabicia 100 000 przeciwników, żeby mieć lepszą brońkę, to będzie spoko. That looks absolutely amazing, and that's going to do it for Opening Night Live. We have so many amazing games coming this fall. I want to thank all of you for being here tonight, watching online. Jasmine, thank you for co-hosting. And I gotta say, we got a lot of great games coming up in the next few months. I hope you enjoy the rest of Gamescom and get ready for what's going to be quite a debate about Game of the Year. And speaking of the Game of the Year, I'm happy to announce tonight that the Game Awards will be returning live this December, and we've got a date for you. Thursday, December 7th, the show will be streaming live everywhere. It is our 10th show, which I can't believe we've been doing it for 10 years. Pracy w roku i fajnie, zajebiste. Tak powinno być dla każdego. I hope to see you then. It's going to be a very, very special show. Thanks again for watching Gamescom Opening Night Live. We'll see you again next year. Good night, everybody. Przetrwaliśmy. Nie było super tragicznie. Szczerze, nic ciekawego. Nic się nie pojawiło. Tak, wszystko było, co już istniało i tak dalej. Ten nowy SnowRunner, Expeditions. Ewentualnie. Stalker to jest Vaporware, nie? Tego nie wiem, czy to wyjdzie. Co będzie grałem teraz? Już mam pół godziny. Dobra, dajmy tutaj... No do zobaczenia w grudniu.